Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu z serii, w której opowiadam o tym, jak zacząć swoją przygodę z IT. No właśnie, serii. Z poprzedniego nagrania nie wynikało to wprost, ale będzie to seria kilku lub prawdopodobnie kilkunastu nagrań, w których mam nadzieję poprowadzić Was tą samą ścieżką, którą ja przeszedłem. Tak, również jestem osobą, która obecnego zawodu nie nauczyła się na studiach. Przebranżowiłem się i myślę, że zrobiłem to zanim stało się to w Polsce takie modne. Mi się wprawdzie udało, ale głównie dlatego, że miałem po pierwsze trochę szczęścia, a po drugie kogoś w rodzaju mentora. Kogoś, kto przeprowadził mnie przez proces nauki i podpowiadał kolejne kroki. Świat IT jest na tyle rozległy, że dosyć łatwo jest trafić na dziedzinę lub technologię, która zupełnie Was nie będzie interesowała, albo na taką, której próg wejścia jest bardzo wysoki i zniechęcicie się praktycznie od razu. To jak zaczyna się uczyć sudoku, rozwiązywać sudoku od najtrudniejszych układów. Łatwo jest powiedzieć sobie, to nie dla mnie i zarzucić temat. Chciałbym więc być dla Was kimś właśnie takim, kto podpowie, gdzie szukać, czego nauczyć się w następnej kolejności, żeby ta krzywa uczenia była łagodna, a przede wszystkim, żeby czerpać z nauki maksimum satysfakcji. Ale dość o mnie, lepiej przejdźmy do tematu dzisiejszego nagrania. Odcinek drugi. Baza danych. Ale dlaczego? Przecież miało nie być nudów i teorii. No dobra, obiecałem, więc ci, którzy chcą, mogą teraz przeskoczyć do następnego filmu. Jednak z pewnych powodów uznałem, że to naprawdę ważne, żeby w pierwszym merytorycznym nagraniu skupić się właśnie na tym. Więc zachęcam, żeby jednak zostać, a ja zaraz spróbuję przekonać Was, dlaczego ten temat jest tak istotny, mimo że większości z Was pewnie kojarzy się z samym sednem bycia nerdem. Otóż pomyślcie o aplikacji, którą chcielibyście stworzyć. Większość współczesnych stron oferuje możliwość rejestracji, ale co zrobić z danymi użytkownika, który właśnie się zarejestrował? Musicie je gdzieś zapisać. Kolejny przykład. Tworzysz sklep internetowy. Musisz więc gdzieś zapisywać zamówienia, które wpływają. Ale nie tylko to. Zapisywać musisz też stan swojego magazynu. Przecież nie będziesz ręcznie zmieniać informacji o ilości dostępnych sztuk towaru za każdym razem, kiedy ktoś go zamówi. Takie informacje powinny być zapisywane automatycznie i odczytywane w przypadku, gdy kolejna osoba wyświetli stronę Twojej aplikacji. Tak naprawdę musielibyście się nieźle natrudzić, żeby znaleźć aplikację, która nic nie zapisuje, nic nie odczytuje, a do tego wszystkiego ma jakikolwiek sens. A do zapisywania i odczytywania informacji nie ma lepszego narzędzia niż właśnie baza danych. Mógłbym przytoczyć tutaj Wikipedię i poznalibyśmy encyklopedyczną definicję. Raptem okazałoby się, że baza danych wcale nie musi być na komputerze, że może być to po prostu szafa z dokumentami gromadzonymi i układanymi według jakiegoś porządku. Ale jesteście tutaj, żeby nauczyć się robić apki, więc skupmy się na tym, żeby zrozumieć, czym baza danych jest w ujęciu cyfrowym, z którym będziemy mieli do czynienia na co dzień. No więc ja wyobrażam sobie bazę danych jako taki program, który dostaje pod opiekę część dysku twardego naszego komputera i ma za zadanie zapisywać na nim dane. Ale ponieważ jest mądrym programem, to nie robi tego jakkolwiek, w przeciwnym razie bardzo szybko na dysku zapanowałby bałagan. To jak z układaniem czegokolwiek w prawdziwym życiu, na przykład ubrań w szafie. Jeżeli wrzucamy je jakkolwiek, to nie dość, że zmieści się ich do szafy mniej, to znalezienie ulubionego t-shirtu zajmie wieki. Ale na szczęście baza danych radzi sobie z tym, żeby tego porządku pilnować i jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Jeżeli chcemy się do danych dostać, dodać je, usunąć, zmienić lub po prostu odczytać, to musimy bazę danych o to poprosić i to w konkretny sposób. Sęk w tym, że baza danych nie jest takim programem, jakie znamy z codziennego użytku. Nie ma graficznego interfejsu użytkownika z przyciskami do klikania czy z folderami do tworzenia. Natomiast jeżeli macie ją zainstalowaną na przykład na Waszym laptopie, to będzie działała w tle i jedynie nasłuchiwała połączeń na jednym z portów. I uwaga, mam świadomość, że nie wszyscy mogli zrozumieć w pełni ostatnie zdanie, więc spieszę z wyjaśnieniem. Portem w informatyce nazywamy punkt wymiany danych. Na przykład na USB Waszego laptopa możemy powiedzieć port USB, ponieważ wpływają lub wypływają z niego dane, kiedy podłączycie pendrive'a, myszkę czy klawiaturę. Zupełnie jak ze zwykłym portem, do którego wpływają i wypływają towary i ludzie.
Ale prócz takich widocznych portów, do których możesz podłączyć się kabelkiem, są również porty sieciowe wbudowane w kartę sieciową Twojego komputera. I jest ich dużo więcej niż te, które widzisz w obudowie. Mają też swoje numery. Każdy fragment ruchu sieciowego, który trafia do komputera, czy to kabelkiem, czy po Wi-Fi, jest adresowany na jeden z tychże portów. Do portów są często przypisane różne programy, np. nasza baza danych. Dlatego kiedy powiedziałem, że baza danych nasłuchuje na jednym z portów, to miałem właśnie na myśli to, że jest gotowa odpowiedzieć, jeżeli do jej portu zostaną skierowane jakieś informacje. Tak właśnie należy łączyć się do baz danych w internecie. Należy znać adres IP maszyny, na której się znajdują oraz właśnie numer portu. To wszystko zaczyna brzmieć coraz bardziej skomplikowanie, ale zrelaksujcie się. Na razie nie musicie wiedzieć dużo więcej, nie musicie też niczego zapamiętywać. Łączenie się z bazą danych w praktyce jest dużo prostsze niż w teorii i będziemy do tego wykorzystywać istniejące programy. Nie musimy się też łączyć do żadnej bazy w internecie, jeżeli mamy taką zainstalowaną na naszym własnym komputerze. Możemy się wtedy połączyć do niej bezpośrednio. Oprócz przekazywania Wam wiedzy teoretycznej i praktycznej, jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania, chciałbym też poszerzać Waszą wiedzę ogólną, jeśli chodzi o IT, czy też wyjaśniać poszczególne zwroty z żargonu programistów. Jakkolwiek czasami będzie mi ciężko wyczuć, co powinienem wyjaśnić, a co być może wyciekło już do mainstreamu i jest oczywiste dla każdego. Także gdybym się zbytnio rozdrobniał, to po prostu przewinьcie sobie kawałek dalej. Natomiast jeżeli nie wyjaśnię czegoś istotnego dla Was, to proszę, dogooglujcie sobie. Czasami warto zrobić to od razu, niż oglądać dalej z lukami w rozumieniu. Skoro już wiemy, czym baza danych mniej więcej jest i do czego służy, warto też wspomnieć, że bazy danych, tak jak systemy operacyjne i inne programy, czy w zasadzie wszystkie produkty komercyjnego świata, mają swoich producentów. I tu przykładem może być Oracle albo Microsoft. Są też bazy open source'owe, czyli takie, których kod jest otwarty, jest ogólnodostępny, można z nich korzystać za darmo, a także je modyfikować na potrzeby własne lub nawet komercyjne. Przykładem takiej bazy open source'owej jest PostgreSQL. Ale my w trakcie naszej przygody z Apexem będziemy korzystać z baz danych Oracle'a. Przejdźmy więc płynnie do zadania, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Jest ono dla chętnych oraz z gwiazdką, ponieważ nie będę Wam przy nim pomagał. Musicie przecież ćwiczyć swoją najważniejszą umiejętność, jeśli chodzi o IT, jaką jest znajdowanie informacji i googlowanie. Chciałbym, żebyście pobrali i zainstalowali bazę Oracle'a na swoim komputerze, a następnie się do niej połączyli. Brzmi skomplikowanie? Na szczęście w praktyce jest dużo prostsze i nie powinno Wam to też zająć więcej niż kilka czy kilkanaście minut. Od razu poczujecie się bliżej dzisiejszego tematu, robiąc coś praktycznego i będziecie mieli swoją własną bazę danych. A propos, wspomniałem, że baza danych Oracle jest płatna. Natomiast istnieje coś takiego jak baza XE, czyli Express Edition. Jest to bazka sprytnie opakowana w instalator, który znacie z każdego innego programu, który instalujecie, i jest darmowa w użyciu. Nie nada się do dużych firm, ponieważ posiada ograniczenia, m.in. limit danych, jaki jesteśmy w stanie przy jej pomocy zapisać. Natomiast do prostych projektów i do nauki jest w sam raz. Na moment nagrywania tego filmu wersja bazy XE, która jest dostępna do pobrania, to 21C i w opisie filmu zamieszczam link do jej pobrania. Niestety jest on tylko dla użytkowników Windowsa i Linuxa, dlatego jeżeli jesteś użytkownikiem Maca, to niestety nie będziesz w stanie ukończyć zadania. Ale nic straconego. Pamiętajcie, że zadanie jest dla chętnych, a w przyszłym filmie wszyscy będą mieli równe szanse, nawet jeżeli całkowicie pominęli ten odcinek. Dla tych jednak, którzy podejmą rękawice, mam małą wskazówkę. Wpiszcie sobie w Google lub na YouTubie frazę Install Oracle XE i zobaczycie, że dostaniecie mnóstwo poradników o tym, jak to zrobić. Jedne będą łatwiejsze w odbiorze, drugie trochę mniej zrozumiałe dla Was, więc szukajcie oczywiście tych prostszych, ale sami przyznacie, że nagrywanie przeze mnie kolejnego poradnika w tym temacie po prostu mija się z celem. Po zainstalowaniu bazy połączcie się z nią używając programu SQL Developer. Jest to chyba najpopularniejsze narzędzie do pracy z bazami danych Oracle'a. Podczas tego zadania spotkacie się z terminami, których nie znacie jeszcze, takimi jak użytkownik bazodonowy, użytkownik systemowy, tzw. sys, service name i kilka innych.
Wszystko googlujcie, sprawdzajcie i doczytujcie o tym, czego nie wiecie. Ta wiedza na pewno zaprocentuje w przyszłości. Po połączeniu się do bazy zobaczycie pustą, otwartą kartę SQL Developera i pewnie zaczniecie zastanawiać się, co dalej. Tego, jak i kilku innych rzeczy dowiecie się w kolejnym odcinku już w nieco bardziej praktycznym wydaniu. A na koniec słówko organizacyjnie. Wszystkie linki, które będę zamieszczał w opisach pod filmami, będę na bieżąco aktualizował w przypadku jakichkolwiek zmian. Będę tam też zamieszczał sprostowania na wypadek, gdyby jakiekolwiek informacje, które podaję, się zdezaktualizowały. Być może nawet pojawią się tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które będą do mnie trafiać. Także śmiało zaglądajcie w opis pod filmem, a jak już tam będziecie, to pomyślcie też o zostawieniu łapki w górę. Dla mnie to ekstra motywacja do nagrywania kolejnych filmów, szczególnie, że jesteśmy dopiero na początku tej serii. Tymczasem żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Cześć!